Siema, siema, witam na kolejnym sobotnim filmie. Prosiliście, jest Siemens. Jest Siemens od widza, gdzieś z Polski. Nie działało, robił wszystko w tace. Klient wymienił zawór ceramiczny, nadal robi wszystko w tace. Mam pewne podejrzenia, czy się sprawdzą, zobaczymy. Zapraszam na nową naprawę. Słuchajcie, rozbieranie Siemensa to jest dla kogoś, kto robi to pierwszy raz level hard. Ja sobie od razu założę rękawiczki, bo przy Siemensie można sobie poharatać łapy. Dzisiaj przybliżymy Państwu temat zakładania, a przede wszystkim zdejmowania rękawiczek. No chodź, proszę Cię, no przecież teraz się będzie z rękawiczkami pierniczył, dobra. Nie pierwszej świeżości rękawiczki, ale i tak się pobrudzą. A few moments later. Przecież to żenująca sytuacja jest. Palce. Gdzie są moje palce? Dobra. Powiedzmy, że założyłem. No to co? Trzeba wszystko, co się może połamać, stąd zabrać. Kurna, się człowiek zakopie. Tu jeszcze drugiego Siemensa kawałki leżą. Tacka gdzieś tu. To tu. Zaparzacz na bok. Tradycyjnie już. Woda, a raczej zbiornik na pobocze. Stój grzecznie. Dwa wkręty. Tu. Wkręćmy. I to jedyne dwa wkręty, jakie przynajmniej na razie będziemy. To nie są oryginalne wkręty. No ale dobra. Wkręt to wkręt, nie? Wkręt to wkręt. I już po tym widzimy, że był rozkręcany ekspres. No nie, to są w ogóle złe śrubki, to przecież tak być nie może. Tutaj idą długie wkręty, coś czuję, ale może się mylę. Jakąś rzeźnię w tym ekspresie. Tu przede wszystkim idą dłuższe i srebrne, no ale dobra. Widocznie poginęły. Mamy to. Na to uważamy. I teraz słuchajcie, część pierwsza pod tytułem odpinanie zapinek Siemensa. Przetrzyjmy tekturkę. Siemens na bok. I o co tu chodzi? Ano chodzi tu o to, żeby podpinać te zapinki, które widzicie tu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Do tego ja używam, już wam chyba kiedyś pokazywałem, chyba w Julii kupiłem. To są takie łamaki, do wciskania kabli w samochodzie w tapicerkę, jakichś przewodów, które sobie tam, nie wiem, do rejestratora rozbieramy. W rękawiczce ślisko, widzicie, tu już podchodzi. Można sobie tu coś włożyć, ale ja trzymam ręką. Każdą z tych zapinek aż pyknie. I to jest ważna rzecz, słuchajcie, już widzicie, się poluźniło, poluzowało, zaraz nam to zejdzie. To wszystko jest fajne, jak ekspres jest w miarę świeży. Nie jest tutaj poklejony wodą, bo to jest pod zbiornikiem, tutaj zawsze jest ulane, słuchajcie. Natomiast jak to jest wszystko wygrzane, stary ABS, bo to chyba jest ABS, nie plastik, potrafią strzelać te zawleczki, potrafią strzelać i no tak jest. Słuchajcie, teraz nie wiem, jak to zrobić, żeby wam to pokazać, bo to będzie bardzo nieporadnie wyglądało, bo to się zdejmuje energicznym ruchem, no ale dobra, spróbujmy. To musicie trochę pchnąć do góry, żeby rozpięła się górna pokrywa, ale nie za mocno. Upuścić musicie też narzędzie. Tego się tak nie robi, no ale chcę wam jakoś to pokazać. Uważajmy na to, bo bardzo delikatne są te zawiasy. Łatwo to się łamie. O.
No i to musicie wyciągnąć, no po prostu nie ma innej metody, uważając, bo tutaj z tyłu, może wam pokażę, może to już widać, o, tu jest przepływomierz i tu idzie wężyk do gniazda pojemnika na wodę. No i teraz co? Odważamy, to nam upada, trzeba uważać, bo to naprawdę jest kruche. Jeszcze jest całe, jak widzicie. No i odpinamy wężyk. Cóż, on nie był ściągany, że tak ciężko schodzi. Poczekajcie. Niech ja sobie spojrzę z tej strony. Wyszło. O ten wężyk chodziło. Obudowa na bok. Może tu. No i zobaczmy. Wszystko wygląda dobrze. Pytanie, czy zawór ceramiczny jest dobrze podpięty. Ja bym proponował go odpalić, słuchajcie. Także przyniosę wodę, skonstruujemy tutaj wężową zabawę, popodłączam wszystko i za sekundę się widzimy. Dobra, wodę przyniosłem, wężyk mam. Zaraz wam też opowiem trochę o typowych usterkach tego ekspresu, bo jeśli moje podejrzenia się sprawdzą, to może być bardzo szybka naprawa. Tym bardziej, że zawór ceramiczny jest wymieniony. Jeszcze nie sprawdzałem, czy jest dobrze podłączony, no ale to nam wyjdzie podczas uruchamiania. Wąż do wody. Teraz te rękawiczki są tylko przeszkodą, ale postaram się od razu nie pomoczyć. Typowe usterki, słuchajcie, omówmy to, bo seria, ten film z Philipsem Latego wam się podobał, więc ten zaparzacz wygląda, jakby był myty w zmywarce, bo spójrzcie, jaki on jest biały. Albo moczony w jakimś proszku. Widzicie tutaj takie zbielenia? On jest cały taki pokryty takim białym nalotem. O, tu najlepiej to widać. Nie myjcie zaparzaczy w zmywarce. Nie myjcie zaparzaczy w zmywarce, to im nie służy. No i co? Jeśli wam się ta kawa leje do tacki, zanim w ogóle będziemy podejrzewać zawór ceramiczny, czyli tego gościa tutaj schowanego. O, on jest taki tutaj ruchomy. Zresztą był film o tym, gdzieś go tutaj wam pokażę. Sprawdźcie przede wszystkim tak, w jakim stanie jest ta uszczelka. Tutaj jest taka zdejmowana klapka. Trzeba ją podważyć. Mówię o tym. O, widzicie, sama spada. Obejrzyjcie tą uszczelkę. Obejrzyjcie tą uszczelkę. Warto, jeśli zaparzacz ma już swoje lata, kupić sobie i wymienić i tą końcówkę, i ten cały kapturek. To jest takie, tutaj to się wypina. Będzie pewnie kolejny któryś film z szybkiej naprawy, jak dbać o ten zaparzacz, bo w czwartek widzieliście Nivonę. To może w przyszłym tygodniu zrobię o Siemensie, żebyśmy mieli to tak, kompletowali te wszystkie porady. Czyli wymieniamy tą uszczelkę, oglądamy, czasami spada ten wężyk tutaj. Też trzeba na to zwrócić uwagę. Tutaj zaparzacz, poza tym, że jest biały, obstawiam, że od zmywarki albo od mycia w jakimś proszku czyszczącym w kafizie. To jest ok. Wkładamy, żeby nie oszukiwać czujników. To do testów celowo nie założyłem, nie musi być. Żeby nie oszukiwać czujników, zamknę też boczek. I co, podłączamy go do prądu. Nie włączałem go, słuchajcie. Pierwsze włączenie będzie teraz. Może ja tą przedłużkę sobie tu położę. No i co? Was daję bliżej. Sobie włączam podgląd, żebyśmy i my, i wy widzieli. Może trochę jeszcze podjedziemy. Potrzebny nam też będzie magnes, ponieważ tu jest czujnik wody magnetyczny i to taki dwustopniowy, że ten ekspres fajnie pokazuje, no że już się kończy woda. On ma taką dwustopniową czujkę, jak widzicie, tutaj są dwa te elementy czujnika, nie wiem jak to się nazywa, kontraktrony czy... Nie, powiedzcie jak wiecie. Najpierw wykrywa, że się kończy woda, a potem już wykrywa koniec wody, czyli nie przerwie wam kawy. To jest fajne rozwiązanie. No ale dobra, do rzeczy. Ja proponuję zwrócić uwagę, czy tym wężykiem nie płynie woda, chociaż on wygląda na suchy, no ale zobaczymy. I potem przejdę jeszcze do opisu usterek, jakie występują w tym modelu, czyli EQ6.
Zawór ceramiczny pracuje całkiem ładnie. Proszę napełnić pojemnik na wodę. Okej. No i patrzymy, co tu się wydarzy. Zawsze się zasłaniajcie, nie znacie maszyny, nie wiecie, co było robione. A strzał w twarz wrzątku mało przyjemne. No i podejrzenia się sprawdziły. Widzicie? Prorok. To jest membrana, która ma. Zaraz przerwijmy mu. Niech sobie skończy. Ekspres myśli, że wszystko poszło mu tak jak trzeba. No woda popłynęła, tak? Przez przepływomierz, pompa. Wszystko według ekspresu. On jest w tej chwili, nawet mogę wam pokazać. On jest w tej chwili ready to go. Tylko że wszystko poszło w tackę. No i teraz co się wydarzyło? Tak przeczuwałem, że to będzie szybka usterka. Wyłączmy go. Wyłączmy go też z prądu. Gaz. Słuchajcie. Może ja to wypnę, bo i tak będziemy w nim zaraz kręcić. Co się wydarzyło? Tutaj, no wiadomo, tu idzie woda. Wchodzi do przepływomierza, który nam ją liczy. Idzie dalej do pompy. To kółko to jest membrana. Pompy wibracyjne pracują tak pulsacyjnie, czyli tak, no tam lata tłoczek, więc to ciśnienie wody jest budowane tak skokowo. Te membrany, tam jest taka guma w środku, mają wypłaszczyć te uderzenia ciśnienia, czyli mają spowodować to, co robią na przykład pompy rotacyjne, czyli pompy w tych gastronomicznych ekspresach, że to będzie w miarę jednostajne uderzenie ciśnienia. Nie jest oczywiście tak do końca, no ale do tego to służy. I na tym elemencie tutaj jest zawór bezpieczeństwa. Zawór bezpieczeństwa, który ma powodować to, że jeżeli pompa napotka opór, czy w grzałce, czy w zaworze ceramicznym, ona ma, podejrzewam, z 15-16 barów, więc to jest kawał ciśnienia, słuchajcie. Żeby tu nic nie porozrywało, to tu na sprężynie, nie powiem wam na ile on jest ustawiony fabrycznie, ten zawór, ustawiony, on nie ma regulacji. Tu ugina się sprężyna i tędy ucieka nadmiar ciśnienia. I mamy tutaj teraz dwie opcje w tym Siemensie. Albo jest gdzieś zablokowany przepływ wody i dlatego idzie tędy, albo po prostu już się otworzył na stałe, zepsuł się ten zawór bezpieczeństwa. No i tędy ucieka całe ciśnienie, nie ma siły pchnąć tamtędy, bo tu znajduje woda łatwiejszą drogę. Gdzieś te zawory mam, słuchajcie, idę poszukać, no i przyniosę część i wymieniamy. Trochę szukałem, bo rzadko się to psuje, powiem wam. Jest. No ale dobra. Najpierw musimy wykręcić poprzednika. No, cała woda, widzicie, która poszła w teorii na płukanie, nie poszła w teorii na płukanie. Dobra, zanim zdejmiemy tył, żeby się tu dostać, jeszcze parę słów o typowych usterkach. Bardzo, ale to bardzo rzadka napęd. Chyba przez ostatnie, ja wam tak zawsze mówię, że ostatnie 4-5 lat, bo to tak mam odcięcie, że tutaj w tym lokalu jestem tyle w Pruszkowie. Przez ostatnie te 4-5 lat chyba wymieniałem raz albo dwa razy tylko tą przekładnię napędu, więc raczej można powiedzieć, że się nie psuje. Zawór ceramiczny, najczęstsza usterka w tych Siemensach, ale to generalnie jest element bardzo czuły na niedbanie o ten ekspres. Bardzo czuły na kamień. No i takie serce tego ekspresu, bo ten zawór kręcąc się kieruje wam tymi wężykami, tym wężykiem tam w środku, tymi czerwonymi, one 3 od niego odchodzą. Kieruje wam wodę w odpowiednie miejsca, plus tu jest napowietrzacz, czyli element, który jest potrzebny do spieniania mleka na piankę, bo spienione mleko na piankę musi mieć odpowiedni dopływ powietrza i on też, mimo że tu jest malutka dziurka, on sobie steruje, kręcąc się tym dopływem powietrza. Usterka membrany zintegrowanej z zaworem bezpieczeństwa, no to mamy ten przypadek właśnie teraz. Grzałka też się potrafi palić i to taki efekt jest, że ekspres robi mrożoną kawę, ja to nazywam, no po prostu leci zimna woda. Czy coś jeszcze? No przepływomierze psują się, jak pewnie widzicie, on jest identyczny jak w większości ekspresów. Przepływomierz to przepływomierz, słuchajcie, w większości ekspresów jest ten sam. Dobra, woda z daleka, wszystko z daleka, bo musimy znowu go wpyknąć na boczek. No to pyk go. Przewód. Żonglerka ekspresem, słuchajcie. Na bok go.
No i co? I lecimy dalej z zawleczkami. Tu może mi się nawet uda palcami. O, ładnie odeszło. Te same zawleczki widzicie. I teraz co? Do góry. Pięknie zeszło. Czy nic tu nie jest połamane? Wszystko wygląda ok. Więc był rozbierany zgodnie ze sztuką mały faul. Te dwie śrubki. Ale no, to są śrubki. Powinny być trochę dłuższe. Jak mam, to wkręcę prawidłowe, a pewnie mam. No i co? Z powrotem go na... Ja wyjmę tą tekturę, bo tu się pewnie poleje woda. Więc po co ma mi zmoknąć ta tektura? No i mamy w całej okazałości, słuchajcie, dół grzałki, pompę, no ale nas interesuje ten George. A więc wy bliżej, George bliżej, wyostrzony. Odpinamy ten wężyk dopływowy. Ok. Tu się polała woda. No, była woda, to się polała. Odkręcamy ten zacisk, ten cybant. Może ja jeszcze bardziej wam to zbliżę. Jest ostro? Wygląda, że jest ostro. Można krzyżakowym, można kombinerkami, byle byście nie opierniczyli dookoła tego wkrętu. Palcami będzie najtrudniej. Krzyżaks. No musimy to poluzować. Większy sobie weź, chłopie. To może płaskim. To tylko ten pierwszy ruch jest ciężki. Potem to już się odkręca. To tylko utrzyma śrubokręt w rękach. Nie rozkręcajcie do końca. Tak tylko, żeby złapało luzik. Odpinamy węża. Zostawcie sobie to tak w pionie, bo jak weźmiecie bardzo poniżej grzałki, chociaż o tym mówię właśnie. Jak weźmiecie dużo poniżej grzałki, no to zadziała fizyka, będzie się lała woda. To cofamy, tu jest wszystko ok. No i co? Czy ta pompa tu dobrze siedzi? Dobrze siedzi, ładnie chodzi. Musimy odkręcić wspomnianą membranę i zawór. Tu sobie łapiemy, żeby trzymać pompę. No, to jest tak lekko przykręcone, że w tym akurat przypadku. No to słuchajcie, odkręcamy. I tutaj ja w tym nie grzebię, po prostu to wymieniam. Za chwilę, jak nie zapomnę, spojrzę, ile to kosztuje. Wymienimy. Kręcamy nowy. Uszczelka tam jest założona w komplecie. Dokręcamy. On się nam musi tu dobrze ustawić. Też musi być, słuchajcie, dobrze dokręcony, żeby się woda nie lała. No ale to zaraz będziemy sprawdzać. Idealnie się ustawił. Od razu wpinamy ten wąż, w którym całe zło w tym ekspresie się działo. Czy zło? Po prostu zadziałało. Zadziałał element, który zadziałać nie powinien w tym momencie. Dobra. Wkładamy z powrotem wężyk. No i co? I odwracamy sytuację. I słuchajcie, nawet wczoraj z kimś rozmawiałem z was, z widzów. Pozdrawiam. Dokładnie ten sam przypadek, że podmieniał zawór ceramiczny, podmieniał zaparzacz gdzieś tam od kolegi i cała woda idzie w tackę. No i to podejrzewam, znaczy tak żeśmy ustalili w sumie, dokładnie ten sam problem. Trzeba ekspres, zresztą to było pytanie tego widza. Siedzi to mocno? No tak powiedzmy, że mocno, jeszcze bym to dokręcił. Tutaj idzie ciśnienie, główne ciśnienie, więc to musi być dobrze dokręcone. Wracając do tego, co mówiłem, pytanie było przede wszystkim od widza, jak w takim stanie, jak teraz, przetestować ekspres. No on nie wyłapał jednego elementu, no widać, że człowiek bez doświadczenia z ekspresami większego, słychać, że tu jest ten tu trzeba zrobić oszusta z magnesu, żeby ekspres w ogóle ruszył, bo Siemens nie ruszy, dopóki nie zobaczy wody. Słuchajcie, to mamy zrobione, podłączamy się za chwilę do prądu, ale najpierw podłączamy się z wodą.
Dobra. Tu też jak robicie taki bypass, to tu musi wam dobrze ten wężyk dolegać, bo już nieraz tak słabo go tu wetknąłem, nie dopilnowałem i łapie ten lewe powietrze i wtedy nie ciągnie wody. No i nie działa, tak? Dobra, gadu. Oszust jest, magnetyczny, woda jest, wężyk zanurzony. To odsunę, żebyście mieli widok na całość, bo patrzymy teraz tak, czy tu się nigdzie nie leje, czy woda płynie tędy, czy płynie tędy. Ja go trochę przekrzywię, żebyście widzieli też wylewkę. Trochę was zbliżę, tak żeby ekspres był na całym ekranie. Dobra, mamy ostro. No to co, do prądu, goście. Zawór ceramiczny chodzi, słychać, że nowy, bo to od razu na słuch, słuchajcie, jak się to robi na co dzień. No i teraz się dowiemy, czy to był już na stałe otwarty ten zawór, czy jest gdzieś opór i woda nie może się przepchnąć. Na razie wszystko wygląda dobrze. Ale wody to ja nie widziałem. Pamiętajcie, że teraz są puste wężyki. Puśćmy tutaj. Gdzie tu jest gorąca woda? Start. Niewystarczająca ilość wody i to jest problem tego oszusta właśnie. Że on będzie mnie tu denerwował teraz, bo on przez te dwa czujniki wykrywa mi, że mam za mało wody, słuchajcie. Trzeba tu nim tak trochę pogibać. Udało się, trzymam. Puszczam gorącą wodę. Coś się wydarzy. Ja widzę, że trochę słabo zapiąłem. Widzicie? Leci. Słabo tutaj naciągnąłem tą końcówkę, zaraz to poprawię, żeby ona nie spadła. No nawet zrobię to, słuchajcie, od razu. Bo jak puścimy kawę i pójdzie takie naprawdę ciśnienie, no to żeby to nie zeskoczyło, bo chlapnie gdzieś po tych elektrykach, elektronikach, po tych termikach narobi nam bałaganu, więc jak to mówią, nie ma ludzi nieomylnych, nie spojrzałem dokładnie, ale symptomy są takie, że będzie dobrze. Więc jeszcze sobie tu poluzujmy. Widzicie, o tym mówię, że no nie podoba mi się to, że tutaj tak to trochę jeszcze odstaje. Poprawmy się. Grunt to zauważyć swój błąd, słuchajcie, bo to nie jest tak, że ludzie się nie mylą, serwisanci się nie mylą. Mylą się jak wszyscy, słuchajcie, tylko zawsze jeszcze na koniec wszystko sprawdźmy. 3 razy, 2 razy, każdy ma tą swoją metodę, bo nie ma ludzi nieomylnych, pamiętajcie. A ci, co są nieomylni, to w odmętach internetu nazywa się ich trollami. To, że robisz coś 55 raz, czy 155, czy 255, to nie znaczy, że za 256 się nie pomylisz. A rutyna to jest najgorsze, co możecie spotkać w serwisie. Miałem nawet ostatnio taki przypadek, pozdrawiam klienta, jeśli mnie ogląda. Robiłem 2 ekspresy Saeco, w których odwrotnie się głowicę przykręca. Była Exprelia chyba, czy Excelsis, nie pamiętam. Ten z otwieranymi drzwiczkami do przodu. A drugi obok, myłem akurat, masówkę robiłem pod tytułem myłem zaparzacze. Drugi obok był standardowy jakiś Saeco, chyba Picobaristo. No i oczywiście w Expreli przykręciłem zawór, głowicę tak jak trzeba, czyli do frontu. I w tym drugim zrobiłem dokładnie to samo. No i klient dzwoni: panie, ta kawa to mi się leje, ale z boku drzwiczek, a nie do filiżanki. Załatwiliśmy sprawę, przeprosiłem, mój błąd. Nie ma tematu, ekspres działa. Także rutyna, słuchajcie. Jak autopilot się włącza ze zmęczenia, to trzeba sobie zrobić przerwę, wypić kawkę. Poprawione. Także pozdrawiam wszystkich nieomylnych. Ja się mylę czasami. Dobra. Test ekspresu.
To poprawione. Jeszcze sprawdzę raz, bo słuchajcie, pamiętajcie, gadam do was. Mogę czegoś nie dokręcić. Tu też nie ściśnijcie tego za mocno, żeby nie znieść tej końcówki. Odpalamy. Też skosik zrobimy. Żebyście cokolwiek widzieli. Tam się już nie leje na pewno. I słuchajcie, trzeba kawę zrobić. Trzeba kawę zrobić. Albo nawet ze 2. Albo nawet ze 3. Halo. Czemu się pan nie włączył? No, proszę opróżnić pojemnik na skropliny. Dobra, chłopaku. Czekamy. One są nauczone, zaprogramowane. Nie możecie zrobić. Nie da, trzeba z 8 czy 10 sekund poczekać. Okej. No to co? Kawa niezmielona. Bardzo, 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 bardzo mocna. Patrzcie tu. A ja będę patrzył w monitor, co tam się dzieje. Zresztą, jak strzeli, to się wszyscy dowiemy. Pozwolisz, czy będziesz płakał, że masz... No oczywiście, że będziesz płakał, że masz za mało wody. To jest właśnie to plus tego podwójnego magnetycznego czujnika jest taki, że pokazuje wam to, co mówiłem na początku, że się kończy woda, ale minus dla testowania. Dobra, i teraz nie może stracić kontaktu z czujnikiem. Może zróbmy to na czystej, nazwijmy to filiżance. Nie podoba mi się to, że tu chlapie. No chyba raczej klient nie podłączył dobrze zaworu ceramicznego. Zobaczmy, co tu się dzieje. Ale tu się dzieje magia, bo leci nie tędy, którędy trzeba, słuchajcie. Czyli za chwileczkę. No jeszcze jedna, dobra, dajmy mu szansę. No ale coś tu jest nie halo. No raczej chyba nie powinna się tędy lać kawa, co sądzicie? Jak pan parzy kawę? Szanowna pani, proszę uprzejmie, z probóweczki. No dobra, słuchajcie. Źle jest popodłączany zawór ceramiczny, tak obstawiam, bo to nie ma innej drogi. Pytanie, co to spowodowało? Słuchajcie, wyłączam go z prądu, bo to nie ma co dalej go męczyć. Co tu się w ogóle dzieje, jak widzicie, rzeźnia. Dajcie mi chwilę, ja się temu przyjrzę. Zobaczę, co tu jest nie halo zrobione. No i za chwilę wracam. No więc tak, słuchajcie. Zadzwoniłem do klienta, trochę tutaj niespodziankę mi zrobił. Po pierwsze wiem, że te wkręty czarne, na których mówiłem na początku, to jakiś serwis autoryzowany takie oddał po jakiejś naprawie gwarancyjnej, więc nie wnikam, nieważne. Po drugie, no klient sobie wymieniał sam zawór ceramiczny i wymienił i działa. I zamienił wężyki w wylewce i zapomniał mi o tym powiedzieć. No tak podejrzewałem, bo sprawdziłem zawór, zresztą pewnie tam gdzieś. Może nawet teraz zobaczcie sobie, jak wygląda schemat podłączeń zaworu ceramicznego i on tu jest ok. Natomiast musimy się dostać do wylewki. A żeby się dostać do wylewki, no to jedziemy z gościem dalej. Czyli wraca nasza tekturka. Tym razem na drugi bok go. Ciach, babkę w piach. Kawa się sypie, niech się sypie jak lubi. Gdzie ten mój przyrządzik? A jeszcze ważna rzecz. Musimy wyciągnąć klapencję. Żeby wyciągnąć klapencję, trzeba ją podważyć. Choć się będzie długi film.
No ale co poradzić, tu jest taki ząbek. Podważamy, nie łamiąc go. Mamy wyciągnięte. Ten ząbek musicie tam podgiąć taką dokładnie rzecz ujmując ten element, żeby wam to wyszło. Na boczek. Podobno są połamane zawleczki w środku. Zaraz się tego wszystkiego dowiemy. Tu wszędzie mokro. Ściągamy drugą połówkę. Pchamy do góry. O. Chodzi o to, że te... O, jak wam to pokazać, żeby to dobrze było widać. Te zatrzaski wchodzą na... Znaczy zaczepy wchodzą na te zaczepy. Tak to schodzi. Moim zdaniem głupio sobie to Siemens wymyślił. No i co? I żeby dostać się do frontu, musimy zdjąć górę. To strzela jak ta lala. Zresztą, żeby nie być gołosłownym, tu nie ma żadnego. Zobaczcie. Niżej. O, klienci przyjechali. Przerwa w grze. Pourywane zawleczki. Ale to się nic nie dzieje. Słuchajcie, nie oceniam, bo one strzelają. One strzelają, słuchajcie, jak złoto. Spróbujmy. O, tu nawet nie dopięta. No i tu będzie się działa rzeźnia. Musimy ściągnąć górę. Tak to brzmi, tak to działa, tu się nic nie wydarzyło. No i co? Cały dowcip klienta, pozdrawiam, polega na gdzieś tam zamienionych tych wężykach, ale żeby tam się dostać, słuchajcie, no to musimy zdjąć front. Czyli na drugi bok i nasz ekspres pełen zawleczek. Ściągamy front. Dwa, tu już ułamana, jak widzicie. Tak jak mówię, nie oceniam tego, bo to strzela. To strzela, słuchajcie, trzeba tu mieć doświadczenie. No i co? Nam wypadają przewody. Chciałbym wam to jakoś pokazać, ale musimy wyjąć wylewkę. Musimy, jakby wam to. Musimy tu wypiąć, o, tu widzicie też jest, patrzcie. Tu też jest trzaśnięty plastik, jeszcze bardziej, może go nie zrzucę. Trochę tu. Musimy wypiąć ten element ze środka, w którym już zostały 2 z 4 zawleczek. Czy to się będzie trzymać? To się okaże, słuchajcie. Czyli tak, wylewkę mamy wyjętą. No co, no musimy to wyciągnąć, no już tutaj i tak rzeźnia została dokonana. Próbujemy. Tu już wychodzi. Dobrze, że chociaż te 2 są. O! Jeszcze się jako tako trzyma. Front sobie tu kładziemy. I teraz do przodu. No i co? Mamy wylewkę. Mamy wylewkę. Ściągamy tą nasówkę. No i teraz co? I teraz wy zobaczcie, no tu jest, co tu jest zamienione? Słuchajcie, idę zobaczyć na schemat. Wam ten schemat też się za chwilę pojawi tutaj na ekranie. Słuchajcie, gdzieś tu pewnie widzicie teraz schemat. Przynajmniej przez chwilę. Zawsze jest problem dojść ładu z tym. Ale w moim guście, niech ja sobie ten schemat otworzę, bo tu jest jakaś tragedia narodowa, to jest zamienione tak. Ten jest w ogóle nie na tym miejscu, co trzeba. Czyli wężyk, którym płynie kawa. Ten, który idzie z dołu, moim skromnym zdaniem powinien być tu. Czyli ten przekładamy tu, ten przekładamy tu, a tu wchodzi kawa. Takie jest moje zdanie. Czyli zamieniamy. I jeszcze raz, niech ja spojrzę na schemat, on się wam tu pojawił, albo się pojawia, zobaczymy jak to z Patrykiem zmontujemy. Dolny idzie nam... Dolny idzie nam... Tu. Ten, który idzie na dół zaworu ceramicznego w środku.
Trzeba to dopchnąć, to w ogóle nie było dopchnięte. Drugi idzie nam tu. Też trzeba to dopchnąć, te ringi takie. A Washman. Czekajcie, bo teraz już schemat mi niepotrzebny, a chciałbym widzieć, co wy widzicie. A kawowiec, czyli wężyk od zaparzacza bezpośrednio, idzie nam tu. Zaraz wam to jeszcze powiem dokładnie, jak mi się to w tym tygodniu uda włożyć. Please. Zaraz będziemy to takie na wpół złożone odpalać. Wszystkiego się dowiemy, czy moja teoria czytania tego schematu była prawidłowa. Dobrze to tu włóżcie, żeby nie spadło. Zdarzyło się. Do samego końca. I jeszcze jeden luk. No ale tak, no to ewidentnie tak ma być. Słuchajcie, składamy. Czyli reasumując, od dołu, nie mam jak wam teraz tego pokazać. Od dołu zaworu ceramicznego, widzicie, ten wężyk tam idzie w dół. Patrząc tak na środkową, drugi czerwony wężyk, który idzie tutaj od góry zaworu ceramicznego, na tą obok, taką bardziej w pionie, a kawowy na tą taką, no jakby zupełnie z kosem idącą w stosunku do pozostałych. Dobra, złóżmy to jako do kupy, czyli nasuwamy tą prowadnicę. Ja już was trochę oddalę, żebyśmy nie gubili ostrości. Nasuwamy tą prowadnicę. Wracamy. Tym się nie przejmujcie, to jest wsówka do łącze serwisowe chyba. To sobie włożymy później. No i teraz co? Odwracamy sytuację. Dół ekspresu jest i tu, czyli to nam ma wejść tak, no tu już nie bardzo mam wam jak to pokazać. Zaraz spróbuję. Wsuwamy wylewkę, to nam musi tu wskoczyć. O, trochę ją do dołu. Może się bardziej do was bokiem obrócę. No niestety, ja nie jestem fanem czołówek i nigdy nie będę czołówką kamerą nagrywał. No ale spróbujmy. Dobrze ja to wkładam? Dobrze ja to wkładam. Czyli wylewka do środka. Wskoczyło. Na szczęście jeszcze te dwa ocalałe zatrzaski działają. Tu wszystko działa. Teraz tą zjadę niżej, a właściwie wyżej, żebyście widzieli. Tą serwisóweczkę, płytkę. Tu jest na nią takie specjalne miejsce, może coś tam widzicie od środka, nawet trochę oddalę. O. Taka to jest rzeźnia, Siemensy są ciężkie w naprawach, w sensie ciężkie. No takie to zabawa z plastikami, kombinowanie. No a jeszcze po kimś, co robi wam niespodzianki pod tytułem... A nie powiem. Zobaczymy co zrobi. Nie no, nie doszukuję się tu celowości, żartuję oczywiście. Ale pozdrawiam jeszcze raz. Nie lubię tych frontów rozbierać. Tu teraz trzeba posprawdzać, słuchajcie, czy nic tu nie przycinamy. Wszystko się tu ładnie zgrywa. Więc teraz go znowu na bok. Trzeba te zatrzaski pozapinać. Dwa pozostałe. Siedzi. No i co? Słuchajcie. Tektura podmokła. Ja zakatarzony tradycyjnie. Jakieś choróbsko mnie brało cały weekend. No to trzeba to teraz sprawdzić, słuchajcie. Nie ma lekko. Trochę się obniżmy, bo już tu strasznie wysoko dojechałem. Wracamy z naszym sprzęcichem. Tylko może ja bym tu trochę powycierał, bo tu się straszna rzeźnia robi. Rzeźnia. Dobra. Na razie go w takiej formie odpalamy. Trzeba teraz skompletować sprzęt. Zaparzacz. No tu będziemy mieli do oszukania trochę rzeczy, ale nie chcę go składać. Woda. Przy okazji, słuchajcie, sprawdzimy spieniacz. Więc ja idę jeszcze po płyn do naczyń z wodą. Obecny.
obecny, słuchajcie, dobra. To mamy, tacka by się przydała, tylko gdzieś zginęła. Jest, słuchajcie, i tacka. No teraz to właściwie chyba musimy widzieć front of the view. Bo tu już wiemy, że nam się nic nie leje, tylko niespodzianki nam robiła wylewka. Wężuś spieniający. No i zobaczymy. Jedyny błąd, jaki mogłem teraz popełnić, to zamienić te dwa czerwone przewody, bo to wiecie, patrzę się frontem, tu mam inaczej ułożony ekspres. Można zwariować w takim połapaniu się, gdzie wschód, gdzie zachód. Odpalamy. I teraz bardzo dużo oszukańców potrzebujemy. Magnes. To już wiemy gdzie. Mamy. Będziemy musieli oszukać na pewno, słuchajcie. Tutaj to też taka instrukcja. Ten mikroswitch zamknięcia klapki. Czyli już zaparzacz ekspres myśli, że jest zamknięty. Jeszcze pewnie nam będzie płakał tutaj o tą szufladkę, ale to się zaraz dowiemy. Hopper. Kawa. Nie wiem, co on tam pokazuje. Proszę napełnić pojemnik na wodę. Zaraz to zrobimy, czyli źle położyłem. Coś się dzieje. Podłóżmy. Wszystko oszukane, czyli woda, zamknięta klapka. No i patrzymy, co tu się wydarzy. Patrzcie, nie leje się kawa tędy. Jest jakiś progres, słuchajcie. Jest jakiś progres. Także panie Darku, dobrze, że żeśmy się skontaktowali, bo i tak już miałem szukać w tej wylewce, ale... No cóż, mogę powiedzieć. Zróbmy kawę. On oczywiście będzie płakał. Słuchajcie, że ma za mało wody. Ja zaraz dotknę przewodów. Dobra. Jest szansa. Komisyjnie tutaj patrzymy, czy się z tego nie leje. Zawór ceramiczny jest nowy, więc to wszystko powinno być ok, jak już mamy to dobrze pospinane. Pompuję. No i jakaś tam ta kawa leci. I tędy nic nie leci, co ważne. To jest już klucz do sukcesu. No to jeszcze spienianko. Kawę mamy... Ciężko powiedzieć jaką. Spróbujemy jeszcze zrobić raz. Spróbujemy jeszcze raz zrobić. Czy zobaczcie, jakiej jakości jest ta kawa. To już są szczegóły, słuchajcie, no ale... Już mam cię dość. Dobra, miejmy nadzieję, że się uda. Sprawdźmy jakość tej kawy, ale wygląda dobrze. Wygląda to dobrze, słuchajcie. Dawaj. Czyli chyba jest wszystko dobrze złożone. Jeszcze sprawdzimy spienianie oczywiście. Taka trochę lurka. Będziemy regulować młynek. Zróbmy to od razu, słuchajcie. Będzie długo. Z Siemensem zawsze jest, słuchajcie, długo. Spróbuję to zrobić bez wysypywania kawy. Pamiętajcie, regulujemy na działającym młynku, czyli ognia.
jeszcze będzie niewspółmierna. Tej wody mi tu starczy. Podjadę wyżej, patrzcie teraz na kawę. Ja mu oczywiście teraz przerwę, bo to nie ma sensu. Ta kawa jest jeszcze przed korektą młynka. No i zobaczmy. Wygląda dobrze. A zobaczmy, jak wygląda tutaj. Ja sobie w tym czasie tu trochę porządku, słuchajcie, zrobię. Tu będziemy testować mleko. No jak ta kawa, panie? Lepiej, gorzej? Dobra, słuchajcie. Sprawdzamy mleko. Kończymy tą nierówną walkę. Pianka. Start. Sprawdźmy. Odparowuje, słychać. I zaraz podsumujemy. No jak widzicie, teraz jest wszystko ok, czyli te wężyki dobrze wykminiłem. Dobra, słuchajcie, żeby nie przedłużać, reasumując, chyba wszystkie serwisy nie lubią naprawiać po kimś, bo wychodzą takie niespodzianki. No ja się skontaktowałem tutaj z klientem, udało się dojść do porozumienia w takim sensie, że no trochę tu pokombinował. Główny zdrajca, membrana z zaworem bezpieczeństwa, zaworem takim, no bezpieczeństwa on się tak nazywa. On ma przy pewnym ciśnieniu zamiast ładować wodę tu w dół, to przepuścić tędy. Zabezpieczenie, żeby nie porozrywało wężyków. Pompa jest w stanie porozrywać wężyki. Kto usłyszał kiedyś wybuch w ekspresie Jura, ten wie. Siemens, jak widzicie, jest przy nich roboty. Może nie powiem, że nie lubię, może nie powiem tak, że nie lubię ich naprawiać, ale no jest tu dłubaniny, jest tu rozbierania, to strzelają te zawleczki, to pokaleczyć się można. No, ten typ tak ma. Jeszcze nie widzieliście, jak ten ekspres do wymiany wspomnianego, może ja go wyłączę z prądu, żebym jeszcze tu na koniec fajerwerku zorganizował. Może kiedyś się zdarzy, chociaż tak jak mówiłem na początku, rzadko się to działo. Bo żeby wyjąć tą przekładnię, to trzeba zdjąć ten front, porozkręcać ekspres i jego jeszcze tak jakby na pół rozłożyć. Taka to zabawa z tymi Siemensami. Mieliście już na filmie wymianę zaworu ceramicznego, czyli tego gościa. Dzisiaj widzieliście membranę plus jak się dostać do młynka, jak zdjąć frontowy panel, jak się dostać do wylewki. Ciężki film i dla mnie, i myślę dla was też, ale pewnie dużo tutaj wiedzy zobaczyliście może w chaosie, no ale ja to napisałem kiedyś w komentarzu, odpowiadając komuś, że jest chaos. Moje drugie imię to chaos. Słuchajcie, kończę, nie przedłużam. Jak się podobało, łapa w górę. Jak się nie podobało, łapa w dół. Zasubskrybujcie, dajcie dzwoneczek, piszcie, co chcecie zobaczyć, bo wiele już z tych ekspresów było. Dajcie znać, jak wam się podoba rozbieranie tego Siemensa. To taki komentarz z którejś z grup, nie mojej, nie naszej. Przypominam, Coffee Doctor grupa na Facebooku, zapraszam. Na którejś z grup takich branżowych, serwisowych, RTV, AGD, padło takie hasło i to mi się bardzo podobało, że rozbieranie Siemensa to już jest level ekspert. Może bez przesady, ale jak się to robi pierwszy raz, to jest, słuchajcie, rzeźnia. Pozdrawiam, mówił do was Bartek, kanał Coffee Doctor, Siemens EQ6+, naprawiony, smacznej kawki, trzymajcie się, miłej soboty, cześć, a być może jutro live. Kto dotrwał, być może jutro w niedzielę live, obserwujcie kanał, będzie informacja. Cześć, trzymajcie się.